Cześć, to ja, Kamila, czyli Polka w podróży. Wynajęłam mieszkanie w Kambodży, w Siem Reap, na miesiąc. Stwierdziłam, że jestem trochę zmęczona hostelami. Tutaj wynajem jest naprawdę tani. Za chwilę Wam pokażę to mieszkanie. Powiem, ile mnie to kosztuje miesięcznie. To mieszkanie kosztuje $220 miesięcznie, plus rachunki, które z tego, co tutaj mi powiedziano, będą w granicach $40–50. Prąd jest drogi w Kambodży. Jeśli używa się klimatyzacji kilka maksymalnie godzin dziennie, no i reszty tak normalnie, to jest koszt około $30–40. Dodatkowo płacę $5 za śmieci i $5 za wodę. Póki co jeszcze nie miałam potrzeby włączenia klimy, zresztą ja klimy nie lubię za bardzo. Tak więc działa wiatrak. Również, ponieważ to mieszkanie jest dwupokojowe, mogę sobie zrobić przeciąg. Te zasłony zostają zawsze zamknięte, bo z tamtej strony świeci słońce, a chcę, żeby ta sypialnia była trochę chłodniejsza. Kolejnym kosztem to są rzeczy, które trzeba do tego mieszkania dokupić. Niektóre mieszkania jakby oferują wszystko już na wyposażeniu. Tutaj nie było takich rzeczy jak właśnie garnek czy czajnik. Musiałam kupić kosz na śmieci, worki na śmieci, jakieś środki czystości, zmywak, no takie jakby normalne rzeczy, które są potrzebne w mieszkaniu. Tak więc to też trzeba oczywiście doliczyć. Ja na te wszystkie rzeczy, mimo iż kupowałam najtańsze, wydałam $50. No i w tym momencie jeszcze zobaczę, ile mnie wyniosą te rachunki tak ostatecznie, ale myślę, że trzeba się tutaj liczyć z kosztem tego mieszkania tak finalnie około $320 na miesiąc. Jesteśmy przed japońską sieciówką sklepów, która się nazywa Sakura. Nie wiedziałam, że istnieją takie sklepy, dowiedziałam się z Facebooka, z jakiejś grupy na Siem Reap. Będziemy zobaczyć, co nam się uda tutaj upolować. Today szukam maty do jogi, szukam garnka jakiegoś, kubka jakiegoś. Tutaj niektóre rzeczy są używane, ale są też nowe rzeczy. Pokażę Wam, jak wygląda ten sklep. Taki second hand. Buty, miszmasz. On jest spory, dużo jakiejś ceramiki. Podejrzewam, że prawdopodobnie wszystko można tutaj znaleźć. Jakieś takie komplety do sushi. Tanie akurat. Tutaj mamy jakieś garnki. I po drugiej stronie są ciuchy. No, jest jakiś sprzęt do ćwiczeń. Dobra, ja idę szukać. Pokażę Wam później, co udało mi się znaleźć. Czy w ogóle coś. No dobra, szybko obczaiłam ten sklep. Zobaczcie, ta patelnia. No cała zdarta, tak? Stara ewidentnie. To kosztuje $15. Więc ja tutaj chyba za dużo nie poszaleję. Wolę kupić nowe. Tutaj wszystko jest drogie. Może teoretycznie płaci się za japońską jakość. Nie wiem, o co chodzi, ale większość rzeczy albo jest nowa i kosztuje na przykład garnek $65, a jak nie jest, a jak jest używany, to ciągle jest mega drogi. Więc to chyba nie dla mnie. O, proszę bardzo, na przykład stary jakiś garnek ze starą pokrywką, $15. What the hell? Ten malutki garnek, $25. Też używany. Nie wiem, o co chodzi. Sakura się okazała sporym zaskoczeniem, ponieważ to jest sklep japoński second hand,
który ma ceny droższe niż w normalnych sklepach, jak pójdziecie kupić nowe rzeczy. Do tego stopnia, że naprawdę mnie nie stać na to, żeby coś tutaj kupić. Tak więc jadę do normalnego marketu. Jesteśmy w takim supermarkecie, on jest naprawdę dosyć spory i tutaj jest wszystko, łącznie z spożywką, karmą dla kota, rzeczami do domu. Można też nawet kupić hulajnogę. Nazywa się Anchor Market. Całkiem polecam, dobre ceny i naprawdę tutaj jest praktycznie wszystko, co potrzeba. Ten garnek elektryczny to jest zdecydowanie najlepsza rzecz, jaką kupiłam do mojego mieszkania tutaj w Siem Reap. To jest, jak mówię, elektryczny. Włącza się ten guziczek. Jeden jest niestety, tylko nie ma żadnej innej regulacji. Natomiast na luzaka można sobie ugotować tutaj wszystko tak naprawdę, co potrzeba. Ja gotuję nawet wodę, bo nie mam czajnika elektrycznego. Teraz ugotowałam ryż. Do tego jest również taka nakładka jakby na górę tego garnka, gdzie ja sobie podgrzewam rybę, warzywa na parze, czy to warzywa, czy cokolwiek innego. Super szybko się to zagotowuje, cokolwiek bym nie gotowała. Ryż włączyłam dosłownie 10 minut temu i jest gotowy. Prawie się spalił, tak naprawdę. No, trzeba troszkę mieszać i trzeba uważać, bo ta woda rzeczywiście szybko stąd znika. Ale tak dla jednej osoby to jest absolutnie wystarczające. Tutaj jest szklanka ryżu i to mi starczy na 4, może 5 obiadów. Najlepsza rzecz z tego wszystkiego to to, że ten garnek kosztował niecałe $8. Jakbym chciała kupić oddzielnie garnek do gotowania i czajnik elektryczny i pokrywkę i tak dalej, to bym pewnie wydała na to ze $40. To kosztowało 8. A tak wygląda posiłek, który można przygotować z tego małego elektrycznego garnka. Ryż, warzywa w mleku kokosowym, koleandra i kimchi. Całkiem pyszne. Hello. To, co zapomniałam powiedzieć, co najważniejsze, to, że tu jest basen. Tak wygląda podwórko, okolice. Ogólnie jest to dobra dzielnica. Znaczy, nie wiem, czy jest dobra dzielnica, ale jest tutaj spokojnie i przyjemnie. Ja zanim wynajęłam tutaj mieszkanie, to trochę poczytałam na temat tego, jak to najsensowniej zrobić. I wszyscy wspominali o kilku rzeczach, na które warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, czy to mieszkanie nie jest gdzieś w okolicach pubu, baru, karaoke, ponieważ będzie zawsze głośno. Tutaj karaoke w Kambodży, podobnie jak w Wietnamie, jest całkiem popularne. Ludzie lubią sobie pośpiewać i to słychać. Kolejną rzeczą to bliskość do szkoły. Jeśli na przykład pracujecie zdalnie i potrzebujecie mieć też znowu ciszę, spokój, to szkoły są bardzo głośne. Trzecia rzecz to jest koszt prądu. Prąd jest naprawdę drogi w Kambodży. Miesięczne koszty to jest, jeśli używacie klimy dosłownie 2-3 godziny dziennie, to miesięcznie wydacie na prąd około $40 miesięcznie. Jeśli używacie klimy non-stop, to może być $100-150. Woda w wielu miejscach jest za darmo, ale też
czasem trzeba za nią zapłacić, aczkolwiek to jest w granicach 5-6 dolarów miesięcznie, więc to nie jest duży wydatek. Warto też się zapytać, z którego roku jest budynek, bo tutaj te przepisy dotyczące budowy się zmieniają. Teraz są trochę jakby ostrzejsze, w sensie te budynki są w dobrym stanie, natomiast te starsze budynki to może być różnie i tutaj jeśli jakiś budynek jest stary, to on po prostu może być niezbyt bezpieczny, jeśli chodzi o całą konstrukcję. W Siem Reap jest taki kanał, który płynie wzdłuż tutaj miasta tak naprawdę. Załączę mapkę. Od tego kanału strasznie śmierdzi. Wydaje mi się, że oni tam wszystkie ścieki po prostu lecą do tego kanału. Zresztą on jest w kilku miejscach, to nie jest w jednym punkcie miasta. Ten kanał jakby jest w kilku miejscach tutaj w Siem Reap, tak więc nie polecałabym wynajmować mieszkania w okolicach tych kanałów, bo nigdy nie otworzycie okna. To po prostu jest bardzo nieprzyjemne. Ja wynajmowałam mieszkanie przez agenta nieruchomości. Prowizję agentowi płaci osoba wynajmująca, w sensie gospodarz jakby, nie wy. Jest to o tyle lepsze niż wynajmowanie bezpośrednio u kogoś, że o tej agencji można sobie poczytać różne opinie jakby na internecie, zorientować się, czy to jest dobra agencja, czy nie, czy dbają trochę o tych wynajmujących, czy nie. Plus jak są jakieś tam wszelkie spory, no to oni też mogą potencjalnie interweniować. Jak wynajmujecie bezpośrednio, no to może być różnie. Czytałam ostatnio na jakimś forum, że ktoś na przykład dostał rachunek właśnie za prąd, którego nie używał klimy i nie używał tak dużo, na $200. Tak więc, no i teraz się kłócić z tym gospodarzem, to na pewno to mało jest przyjemne. Wezmą od Was również depozyt. Ja wynegocjowałam, żeby ten depozyt to była połowa mojego czynszu, czyli $110. No, jakby tutaj niewiele jest do zniszczenia. Mam nadzieję, że dostanę w całości ten depozyt, że nie będzie z tym problemu. Ale to jest kolejna rzecz, żeby właśnie za tym, żeby wynajmować przez agencję, bo wtedy wydaje mi się, że łatwiej jest ten depozyt też dostać, że nie ma takiej sytuacji, że landlord mówi, że coś zniszczyliście, jak to już było zniszczone. W ogóle przed wprowadzeniem się dobrze pewnie jest zrobić jednak zdjęcia czy jakiś filmik z tego, jak to mieszkanie faktycznie wygląda, żeby ktoś Wam później właśnie nie powiedział, że coś zepsuliście. Na przykład tutaj w moim mieszkaniu są dziury w podłodze, nie wiem czemu, ale są. Ogólnie proces znalezienia mieszkania na chwilę obecną jest mega łatwy. Jest mnóstwo mieszkań w bardzo różnych cenach, w bardzo różnych standardach. Najtańsze mieszkania, jakie widziałam, były po $90 miesięcznie. To były takie, no nie mieszkanie, ale kawalerka. Niewielka i też w może takim niższym trochę standardzie. Widziałam też mieszkanie za $600, które jest serwisowane, czyli przychodzi pani sprzątająca raz w miesiącu i jest też basen, jest siłownia w cenie, ogólnie w nowym budownictwie też super fajne było to mieszkanie, natomiast $600 to trochę nie na moją... A poza tym to była kawalerka, to nawet nie było dwupokojowe, to była kawalerka w takim bardzo nowym, posh zbudowanym bloku. Tak więc jest z czego wybierać. Ja spędziłam 2 czy 3 dni jeżdżąc właśnie z agentami dookoła całego miasta i próbując jakby wybrać najlepszą dla mnie opcję. Jedyny problem, jaki miałam tak naprawdę, to był właśnie z wyborem. Nie mogłam się zdecydować, co mam wybrać. Czy dalej za wyższy standard, dobra cena, czy bliżej za właśnie wyższą cenę, ale niższy standard. Jeśli chcielibyście tutaj przyjechać sobie na przykład na miesiąc, popracować, to naprawdę polecam Siem Reap. To tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Nie zapomnijcie zasubskrybować mój kanał. Zostawcie lajka, zostawcie komentarz. Pozdrawiam z Kambodży.